Witam, nazywam się Sławomir Majda. Prowadzę portal poświęcony pracy z modlitwą, pracy z Bogiem, pracy z afirmacjami i kupiłem sobie po iluś latach prowadzenia tego portalu kilka długopisów zdrowia pana Kesze. Cała paczka leży tutaj, jeszcze nie otwarta. Chciałem to pokazać przyjaciołom z mojego portalu, a także osobom, które chciałyby wiedzieć, jak się zabezpieczać przed potencjalnymi negatywnymi skutkami korzystania z różnych artefaktów, w tym z urządzeń takich jak te długopisy zdrowia, jak magraf, jak inne wynalazki pochodzące z channelingów. Pokażę Państwu, jak to ja zrobię, a także ponieważ te filmiki ogląda wiele osób posiadających dar jasnowidzenia, to też jest informacja dla nich, aby zobaczyć, jak to wyglądało w moim przypadku, również w trakcie modlitwy, również w trakcie zabezpieczania się, i w trakcie gawędy. Proszę Państwa, wynalazki pana Kesze, w tym magraf i wspomniany długopis zdrowia, ale i nie tylko, pochodzą z channelingów. Musimy o tym pamiętać, że channelingi nie są to podpowiedzi dawane przez kogoś, kto osoba je otrzymująca, czy spisująca, czy wypowiadająca, jak pan Kesze, wie, kto do niej mówi. Czasami może wiedzieć, ukrywa te fakty ktoś, ale w większości osoba siada, bierze długopis czy tam ołówek i sobie zapisuje, co mu tam w głowie ktoś szemra. Mamy channelingi duchowe, channelingi techniczne, jak w przypadku pana Kesze, i channelingi, które mają osoby psychicznie chore. Oni też odbierają jakieś channelingi, jakieś przekazy. Ludzie, którzy mają, powiedzmy, nie tak w głowie. Są trzy poziomy tych channelingów. One gdzieś w pewnym momencie mogą się spleść. Ja absolutnie nie podważam sensu ani skutków pozytywnych tych działań, które robi pan Kesze na niwie fizycznej, czyli jego wynalazków. Natomiast mam osobiście uwagi do strony duchowej, a on też wyraża takie myśli, które według mnie mają pochodzenie channelingowe i jakby nie do końca przystają do tej rzeczywistości. Należy się przed tymi dwuznacznościami, przed takimi drobnymi niuansami, które nam tutaj mówią, że coś tam może być nie tak, zabezpieczyć. Kupiłem kilka długopisów zdrowia dla siebie i dla kogoś z rodziny, więc zamierzam podejść do tego twórczo, korzystać też z tego, stać się tego beneficjentem. Spodziewam się pozytywnych skutków tych działań dla mnie, dla rodziny, dla znajomych, którzy ewentualnie chcieliby i z tego filmu skorzystać, a także skorzystać z podobnych długopisów czy magrawu użytkowanych już przez siebie we własnych domostwach. Proszę Państwa, pierwsza sprawa, nie chytamy się takich urządzeń bez przygotowania, bez prośby o ochronę. Dlaczego? Bo nie wiemy, kto to panu Kesze podyktował. Ja mówię tutaj akurat o długopisie zdrowia i o magrawie, ale oprócz tego jest jeszcze cała masa innych wynalazków, jak piramidy Horusa, gdzie niektórzy wsadzają w to głowę i próbują w tym spać, jak orgonity, jak wahadełka. Tych wynalazków jest mnóstwo, różnych medalionów ochronnych, ozdobnych, runy, proszę Państwa, różne symbole, krzyże w chrześcijaństwie, które ogromna większość mówi, tak, to działa w taki sposób, natomiast tak naprawdę nikt tego nie widział, nikt tego nie czuje, ale taka fama głosi, że to jest dobre. Trzeba by było też to przemodlić, oddać Bogu, który jest ponad tym wszystkim, co ktoś mówi, wywyższył, bądź czci, bądź wytworzył. Tak? Więc ponad wszystkim tym jest Bóg i ja do Niego z tym wszystkim idę. Proszę Państwa,
Ja bym takie pierwsze zdanie modlitwy zrobił przed wzięciem tego do ręki w ten sposób, że Boże, proszę Ciebie o ochronę dla mnie. Ale proszę pamiętać też, że mamy duszę. Część z Państwa, znacząca większość nie widzi tych dusz, nie wie, z czym ma do czynienia, nie wie, co to dusza. Ma też jakieś wyobrażenia niekoniecznie sensowne. W związku z tym prośba o ochronę do Boga, który dał życie duszy, który stworzył duszę, stworzył nas, tak, ulepił nas z gliny, o ochronę, opiekę. Równo teraz na oglądanie tego filmu, jak i już na własne użytkowanie, otwieranie takich przesyłek, użytkowanie, budowanie takich urządzeń jak długopisy zdrowia, jak Magraf i inne artefakty. Proszę Ciebie, Boże, o otwarcie serca, o opiekę, ochronę dla nas, dla wszystkich użytkowników, dla naszych dusz. Mówię naszych, czyli moich i widzów. Aby nic się tutaj nie pogodowało mnie, nikomu z widzów, nikomu z potencjalnych użytkowników, aby nam to w żaden sposób nie zaszkodziło. Ja podkreślam Państwu jeszcze raz ten temat ochrony, bo nie wiemy, kto inspirował Pana Keszę, czy tam my sobie coś tam jeszcze innego tworzyli, czy działa organowe na przykład, piramidy Horusa, cokolwiek, to nie wiemy, jakie inspirator, który poprzez z tej niewidzialności, tak, czy powiedzmy, ze świata duchowego, ktoś inspirujący Pana Keszę, jakie on miał w tym cele, jakie dążenia, jakie będą końcowe tego rezultaty. Tego Państwo nie wiecie na początku. Tak? Mam 4 kawałki rury i jakieś fiolki. Rura podobna, to jest rura elektryczna do kładzenia kabli elektrycznych, o ile dobrze widzę przedmiot. Tutaj mamy to upchane też w jakieś rurki elektryczne. Minimalna ochrona. Proszę Państwa, ja będę pracował z jednym urządzeniem, Paragon. Nie bierze się ponoć tego do ręki, żeby nie mieć styczności z tymi drutami, gdzieś w jakichś rękawiczkach, osłonach. Tak, mamy zabezpieczenie, tak przynajmniej według twórcy tego urządzenia, czy pomysłodawcy, czy tych channelingowców jest to przekazane. Ale nie chodzi o podrażnienie potencjalne skóry, a to, co się dzieje z energiami. Proszę Państwa, niewiele osób widzi tę energię. Niewiele osób przemodliło to, przepracowało te intencje. Magraf, czyli urządzenie powodujące oszczędności prądu, może tak by to nazwać. Pomysł 2015 roku Pana Keszę. On działa, czy energie, które z niego się wyzwalają, działają aż do 9. warstwy łańcuchów DNA, RNA, ciał aurycznych. Proszę Państwa, tych warstw, zarówno DNA, jak i RNA jest 12. Podobnie jak ciał aurycznych, do tego jeszcze płaszcze auryczne. Więc urządzenia, które działają do 9, warstwy, czyli bardzo wysoko w te ciała subtelne, działają na poziomie, którego my nie widzimy. Tego obecnie nie da się zmierzyć. Nikt nie zmierzy, proszę Państwa, żadną probówką, żadnym miernikiem, co się dzieje na 11 warstwie, jakie tam jest natężenie pola, co to zmienia. Natomiast energetyka magrawu, podejrzewam, że tych urządzeń również powoduje, że energia krąży do tej 9 warstwy aurycznej, czy do łańcuchów DNA i zbiera stąd blokady kodowania. W momencie, w którym ktoś się znajduje
no, w obszarze takiego działania. W związku z tym osoby użytkujące magrawy mówią o tym, że spada im zapotrzebowanie na pokarm. Jedzą 1/3 tego, co no, jedli przed zamontowaniem urządzenia. Czy to oznacza długowieczność? W pewnym sensie tak, natomiast technicznie raczej nie. Z tego względu, że długowieczność oznacza to, że dusza no, przebywa w jednym ciele długo, w jednym organizmie. Tak? Czy to długo to jest 50, czy to jest 100, czy 200 lat, no, jakąś określoną długość. I poprawianie sobie energetyki, czy duszy, usprawnianie ciała fizycznego poprzez urządzenia, jakiekolwiek artefakty, czy nawet te channelingowe, nawet działające, ja wiem, że to działa pozytywnie, nie oznacza żadnych zmian na poziomie duchowym. Czyli dusza może mieć takie same nastawienia, będąc w zdrowym ciele, jak i w chorym. A więc tu mogą mieć miejsce rozmaite wypadki, zdarzenia losowe, które skrócą to życie, pomimo tego, że ciało będzie w wieku 100 lat jeszcze witalne, młode. No, powiedzmy, jak na innych stulatków. Ale niezmienione intencje wprowadzą wzorce starości, które no, po prostu gdzieś w pewnym momencie nieusunięte modlitwą, nieusunięte poprzez rozmowę i człowieka, i jego duszy z Bogiem, no, sprawią, że to ciało jednak, no, że tak powiem, dusza zakończy egzystencję w danym ciele. Tak? Pomimo tego, że zdrowotnie mogłoby to jeszcze dłużej trwać. Być może, że podobne wynalazki stosowano kiedyś na Atlantydzie, ponieważ zarówno Biblia, jak i Edgar Cayce mówią, że no, żyło się kiedyś ponad 500 lat. Człowiek 800 lat mający no, nie był człowiekiem starym. Czyli mieli jakieś techniki, które umożliwiały takie długie trwanie. Być może, że magraw, być może, że no, ktoś kiedyś uruchomił właśnie tego typu urządzenia. One teoretycznie mają zadanie usuwać ból, ale proszę Państwa, od usuwania bólu no, ja bym się trzymał daleko. To nie są dobre pomysły na usuwanie samego bólu. Trzeba usunąć przyczynę. Przyczynę, czyli wzorce. Jeśli nam się coś, za przeproszenie, przestawiło w kręgach, no to usunięcie bólu nie usunie, powiedzmy, kręgi miały stać tak, a przestawiły się tak w kręgosłupie. Załóżmy. To usunięcie bólu nie sprawi, że one się z powrotem naprostują. Tak? Czy Państwo to rozumiecie? W związku z tym trzeba dotrzeć do wzorców. Tych wzorców i wiedzy o usuwaniu wzorców nie ma wiele. Techniki podaje na ten temat m.in. Louis Hay w swoich wielu książkach. Można pewne rzeczy sobie przeafirmować. Bardzo dużo informacji opowiedział Pan Leszek Żądło. No i moja skromna osoba publikuje tę wiedzę na portalu Modlitwa inna niż wszystkie, również z wglądami jasnowidczymi, od takimi chociażby jak działanie różnych artefaktów, jak pewne pułapki, o tym jak to usuwać, jak oczyszczać, jak się nie dotykać no, negatywnych działań, a także jak przemodlić, no, jeśli już żeśmy w coś wdepnęli, w jakieś praktyki inicjacyjne, jak się tego pozbyć. Bo pozbycie się negatywnych skutków czy urazów jakichś energetycznych bądź duchowych może stanowić poważny problem. Proszę Państwa, z informacji na temat plazmy wiemy, że jest to 4. stan skupienia, powiedzmy, materii. Jednym są ciecze, drugim są gazy, trzecim są ciała materialne stałe, 4. jest plazma. Jeśli jest to plazma, to musi to być podparte na boskich energiach. Miliardy dolarów czy euro różne kraje wydają na opanowanie plazmy. No, próbuje się tę plazmę wzbudzić, przechować. No, udaje się to robić przez ułamki chwil w jakichś ogromnych magnesach. Natomiast urządzenia typu magraw
lub te długopisy zdrowia lub inne artefakty pana Kesze działają na plazmie, więc tu musi być, jak powiem, ręka boska, czy jakieś boskie działanie, boska zgoda też na stosowanie, używanie takich urządzeń, no ponieważ Bóg jest proekologiczny, no jeśli masowo miałoby zmaleć zużycie prądu, zmalałoby wtedy zanieczyszczenie środowiska, jeśli zmalałoby dzięki tym urządzeniom zużycie paliwa typu ropa, typu benzyna, środowisko, a więc robaczki, różne rośliny, miałyby się lepiej, Bóg miałby z nimi, z porządkowaniem ich energetyki, z uzdrawianiem ich ciał, czyli tych zatrutych zwierząt, zatrutych roślin, Bóg miałby znacznie mniej pracy, problemów niż ma, powiedzmy, w tej chwili, czy niż się to zanosi, jeśli środowisko będzie dalej degradowane. Więc myślę, że, przepraszam, że Bóg jest również zainteresowany podobnymi działaniami, tym bardziej, że jakby w prosty sposób użycza nam też techniki umożliwiającej pracę z plazmą. Proszę Państwa, bierzemy sobie coś takiego do ręki po wstępnej modlitwie, po prośbie o ochronie. Ja też publikuję ten film po to, żeby osoby widzące, z którymi pracuję, które oglądają to na mojej stronie, czy na YouTube, widziały energię moją przed, a także już w trakcie trzymania. Nie wiem, ile to się trzyma, ponoć 15 minut. Czy ja coś czuję? Trudno powiedzieć. Światło idzie, ale światła się nie boję, światła się nie wstydzę. Jasne światło wypełnia moje życie, moje komórki, moje serce, więc jakaś tam dawka za pomocą urządzeń, które można by było potraktować nawet jako taką magiczną różdżkę, proszę Państwa, do uzdrawiania. Temat też na osobne afirmacje, na osobne przemodlenie w pokłonie, aby właśnie takim magiem się nie stać i nie zrobić, broń Boże, komuś krzywdy, a sobie kampanii reklamowej jako skutecznego maga. Boże dawco życia, załóżmy, że ja mam jeden, ale jak już mam dwa, w sumie jeszcze dwa dla rodziny. Boże dawco życia, dał życie mnie, dał życie wszystkim. Prosimy Ciebie wspólnie z moją duszą, ponieważ ona też może być tego beneficjentem. Prosimy Ciebie, Boże dawco życia, o oczyszczenie, uzdrowienie naszych relacji z twórcami tych urządzeń. Z tymi wszystkimi, którzy to wyprodukowali, a także z tymi wszystkimi, którzy tak jak Keshe, jego promotorzy, a także jak inspiratorzy pana Keshe z channelingowi, kimkolwiek by nie byli, wyprodukowali, produkują czy inicjują tworzenie takich urządzeń, jak Magraf, jak te długopisy zdrowia i nie tylko je. Prosimy o oczyszczenie, uzdrowienie, Boże, tych naszych relacji. Prosimy o Twój sąd Boży nad nami, między nami. Ty nas osądź, Boże. Teraz, kiedy do tego podchodzimy, kiedy chcemy to użytkować, aby wszystko było wedle woli Twojej, aby wszystko działo się tak, Boże, jak Ty chcesz, abyśmy my, a także nasze dusze, a także twórcy, producenci, inspiratorzy tego urządzenia nie odnieśli z tytułu użytkowania tego urządzenia, takich urządzeń, jak Magraf, jak te długopisy i nie tylko, jakichkolwiek uszczerbków, strat na zdrowiu, strat na życiu, a także negatywnych skutków karmicznych, które mogłyby negatywnie owocować w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią we wszystkich wymiarach naszej egzystencji, wliczając w to przyszłe inkarnacje, potencjalne przyszłe inkarnacje mojej duszy, a także doświadczenia, inkarnacje innych użytkowników, tych, którym ja to polecam, czy którym dam to do ręki, tak jak członkom mojej rodziny. Prosimy, aby te wszystkie 4 urządzenia zostały przez Ciebie, Boże, oczyszczone. Proszę Państwa, próby oczyszczenia takiego urządzenia, czy oddania tego Bogu, czy nie wiem, wyższym jaźniom, tak jak to robi się w Hunie, za pomocą wahadełka bądź innych artefaktów, nie są dobrym pomysłem, zwłaszcza kiedy ktoś nie widzi tej energetyki, nie wie, z kim rozmawia. Prosta modlitwa, kilka zdań z prośbą
do Boga. No i się to już dzieje. Czuję przepływ energii, także będę sobie to odkładał, żeby cały czas nie trzymać, żeby się nie energetyzować, bo też do końca proporcji czy czasu, który mogę to użytkować, no nie znam. Nie wiem, jak to można tak naprawdę, jak długo powinienem trzymać 1, 2 lub 4 nawet na raz urządzenia. Prośba o ochronę boską powinna zadziałać, więc no, mam nadzieję, że jakiejś krzywdy z tego tytułu nie doznam. Co dalej? Proszę Państwa, jeśli sobie Państwo przejrzycie na przykład taką książkę bądź literaturę z internetu, no dowolną inną literaturę, proszę zobaczyć kilkaset stron na temat ciał aurycznych, na temat czakramu. Są bogate ilustracje, jak to działa, jak wyglądają energie. No to w takiej literaturze i nie tylko takiej Państwo dowiecie się, że jeśli ktoś nie wie, że człowiek ma 7 czakramów głównych i ileś ciał aurycznych, powiedzmy też 7. Ale to jest nie do końca wiedza prawdziwa, ponieważ tych czakramów każda dusza, każdy człowiek ma 21, każde stworzenie Boże, tak, ma 21 czakramów głównych na kanale czakrowym. Jest ileś ponad głową, ileś w korpusie ciała fizycznego, ileś pod stopami. Suma jest 21. Mamy 12 ciał aurycznych, nie 7. Mamy 12 par łańcuchów DNA, RNA. Mamy kundalini, mamy promienie światła. No, tych punkty akupunkturowe, czakry poboczne, meridiany, ide, pingale, szuszumę. Tych ciał energetycznych jest mnóstwo. Każda ma jeszcze własny płaszcz auryczny, energetyczny wokół siebie. Są jeszcze skrzydła duszy z własną energetyką, gdzie też jest 7 ciał aurycznych, 7 płaszczy aurycznych, osobno na skrzydłach, jeśli jakaś dusza ma takie skrzydła, więc no, proszę Państwa, no, mówienie, że no, my się zajmujemy sobą, a nie patrzenie na to, co się dzieje w energiach, no, jest błędem. Na poziomie 7 czakry, powiedzmy powyżej nieco 7 czakry, wiele dusz zakłada sobie, ale także ma założone, bądź założyło innym rozmaite zakładki, nakładki. Wiele dusz ma też tutaj haki, różne blokady, podpięcia, takie zatyczki poziome w różnych kolorach, mogą być nawet czarne, jak kawałek blachy, tak, czy powiedzmy telewizor plazmowy, no mniej więcej. No nie musi być duże, ale przycina ten kanał czakrowy w poprzek i nie płynie energia, ona jest rozbijana, tworzy się taki rodzaj namiotu i energia spływa. No więc Boże, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem Twoim, to są pierwsze rzeczy, proszę Państwa, które powinniśmy z tym zrobić. Nie chytać się od razu tak, tylko zrobić to w ten sposób. Boże Dawco życia, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem Twoim, prosimy Ciebie o udrożnienie mojego kanału czakrowego od Ciebie aż do mojego serca. Ponad głową go udrożnienie, tak? Udrożnienie 7 czakry i wszystkich czakr ponad głową, tak aby światło Twoje, aby strumień Twoich łask, to co dajesz, Boże, płynęło do mnie, do mojej duszy, bez żadnych ograniczeń, bez przeszkód. Przebaczamy wszystkim, którzy założyli nam jakiekolwiek blokady, podpięcia, kodowania na tej 7 czakrze i powyżej, ponad głową, gdziekolwiek. Przepraszamy wszystkich, którym żeśmy to podobne blokady, kodowania, podpięcia, zatyczki założyli na powyżej 7 czakry, ponad ich głowami. Powyżej 7 czakry korpusu ciała fizycznego, żeby już tak uścić. No dalej, proszę Państwa, trzeba by było udrożnić serduszko. Tak, czyli mamy tutaj serce, czakrę serca, proszę pamiętać, mamy też, czuję serduszko, ale czułem też dotyk tutaj, przepływ energii, jak trzymałem tą rurkę na głowie.
teraz czuję na serduszku. Wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem prosimy Boże o udrożnienie, o oczyszczenie, otwarcie mojego serca, gruczołu dokrewnego, czakry serca, na przyjęcie tego, co Ty, Boże, dajesz, na przyjęcie pełnego uzdrowienia, na przyjęcie strumienia Twoich łask, na przepływ Twojego światła, radości, miłości, pełni, którą nam dajesz, pełni życia, pełni radości istnienia. To jest także zdrowia fizycznego. No i mamy jeszcze trzeci ważny punkt, który też trzeba byłoby zrobić na początku. To jest puszczenie tego, no bo tak, bierzemy z góry, jesteśmy w środku, czyli w połowie serca. No proszę Państwa, ja sobie pozwolę poza kamerą już w okolice tej najniższej czakry korpusu ciała fizycznego przytknąć, jeśli energetycznie ktoś widzi, co się dzieje, jakieś światełko tam się, powiedzmy, dzieje. Boże dawco życia, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą prosimy o otwarcie, udrożnienie tej pierwszej czakry ogniowej, czyli powiedzmy czakry podstawy, o rozświetlenie i o gruczołu dokrewnego, który tu się znajduje. Pamiętajmy jeszcze o tym, że mamy tutaj gruczoł dokrewny, czy mi się zapomniało. Grasicę mamy też w serduszkach, no powiedzmy w okolicach serca. To jest gruczoł, który odpowiada za czakrę czwartą serca. Czakra pierwsza ma też własny gruczoł. Powierzamy go Tobie, Boże, razem z tą czakrą, razem z meridianami, kanałami energetycznymi. Prosimy o udrożnienie przepływu, Boże, tak jak Ty chcesz, w taki sposób, jaki Ty chcesz. No i mamy jakieś podstawy do przyjmowania tych energii. Proszę Państwa, tych czakramów mamy 21. Ja mam kilka tekstów, w których omawiam procedury czyszczenia samych czakramów, osobno samych ciał aurycznych, osobno ciał aurycznych skrzydeł dusz, osobno łańcuchów DNA, RNA i no powiedzmy z takim urządzeniem warto by było, trzymając to w rączkach, przejść całą tą procedurę. Dlaczego? Bo ja wiem, że to działa, wiem jak to działa, no, jest mi to wiadome, nie będę Państwu tutaj zanudzał, czy powiedzmy, no, mówił rzeczy, które akurat Państwo, no, może nie są potrzebne na tym etapie zdobywania Waszej wiedzy. Nie wszystkich też tutaj to specjalnie interesuje, ale to działać będzie. Jeśli pomożemy sobie, no chociażby w ten sposób, czy już mając magraf w domu, zrobimy podobną procedurę. Podobne procedury, które zajmują dość dużo czasu, no to jakieś pozytywne skutki Państwo natychmiast odczujecie. W każdej modlitwie tego typu, gdzie przejdziemy na przykład 21 czakramów z góry na dół, zajmie nam to pół godziny do godziny, natychmiast odczujecie Państwo zmiany, skutki, nawet bez tego. Bez takich urządzeń, czy bez obecności magrafu. Ja opublikowałem kilka filmów, jest szereg też artykułów. Polecam film dotyczący puszczania wzorców nieprzytomności. Co prawda tam no, nie było tego długopisa, ale ta procedura jest opisana i omówiona. Ja to pokazuję, jak to zrobić szczegółowo. Do tego bierzemy na przykład kolejną energetykę naszą, czyli łańcuchy DNA, RNA. Zawsze to robimy w parach i zawsze zaczynamy od góry, czyli 21, czy powiedzmy pierwsze, najwyższy czakram, 12 para łańcuchów DNA, czyli ta najbardziej odległa, najwyższa, 12 warstwa auryczna. Płaszcze do tego, pamiętajmy, zawsze są i na czakrach, i na aurach, i na tych łańcuchach DNA, RNA. Bóg to sobie po prostu w ten sposób wydzielił. No i przykładowa taka modlitwa: Boże, które dałeś życie mnie, mojej duszy, całej naszej istocie, prosimy Cię, oddajemy Ci teraz 12 parę naszych
łańcuchów DNA, RNA, odpowiednio pierwszą czakrę ponad głowami. Można to, myślę, można by to było próbować łączyć, jak ktoś ma wprawę. Jeśli ktoś tego nie robił, to jednak lepiej by było podzielić, przejść osobno łańcuchy DNA, RNA, osobno czakramy, osobno ciała auryczne, bo Państwo i tak będziecie mieli dość sporo odczuć. Jeśli ktoś jest jeszcze sensytywny i widzi energię, no to tutaj dużo będzie się działo naprawdę. Zwłaszcza jeszcze przy, no powiedzmy, użytkowaniu takich urządzeń. Oddajemy Ci, Boże, tą 12 parę naszych łańcuchów DNA, RNA oraz ich płaszcze energetyczne. Pierwszy gruczoł, pierwszy czakram najwyższy z tych 21, 12 ciało auryczne, 12 płaszcz auryczny. I prosimy, Boże, abyś oczyścił, uzdrowił, uwolnił je i nas od wszelkich strażników, świadków, weryfikatorów, od wszelkich naszych oporów, intencji, od ich oporów, intencji, od wszelkich blokad, kodowań, narzuconych sieci, lin, kajdan, umów, ślubowań, nieprzytomności, hipnoz, nawalenia, wzorców ćpania, wzorców picia, ich skutków, kaca wszelkiego rodzaju, od wszelkich wkodowanych cyfr, liter, słów, które mamy wkodowane, a także prosimy o to samo, Boże, dla ofiar naszego działania, które myśmy to kodowali, inicjowali, aby u nich zostało to również usunięte na zasadzie partnerstwa czy równości stron, wedle woli Twojej, tak, Boże, jak Ty chcesz, już teraz. Prosimy o to, aby wola Twoja, aby miłość Twoja, Twoje światło przejawiło się w miejsce tego wszystkiego, co nas brukało, co mieliśmy pokodowane, cośmy przyjęli, bądź wkodowali innym, wymusili na innych, co zostało na nas wymuszone. A także rezygnujemy z bycia tego wszystkiego świadkami, strażnikami, weryfikatorami, z posiadania takich strażników, weryfikatorów, świadków u nas i u innych. I proszę Państwa, mamy jedno, tak? Jedną czakrę, jedno ciało auryczne, jeden łańcuch DNA, RNA. Można powiedzieć, że jako tako to się ugruntowało. Coś zostało tutaj uwolnione. Jeśli przejdziemy z góry na dół, od tego najwyższego do najniższego, odczujecie Państwo tego skutki bezwzględnie. No i cóż, proszę Państwa, dlaczego tak? Ja powinienem na początku pokazać, ale dopiero mi się teraz przypomniały książki channelingowe. Proszę zobaczyć, mam tutaj zestaw kilku takich książek. Ta jeszcze jest w miarę rozsądnie napisana. Tu mamy książki pana Walsha, który channelinguje sobie z Bogiem. Są osoby, które channelingują z Sai Babą, no, z różnymi tam osobami. Można channelingować z kosmitami. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które ćpają, widzą kosmitów. Mało kto ich widzi na trzeźwo, ale ćpuni, nie alkoholicy, narkomani właśnie widzą sporo kosmitów. Jest 1 000 000 doniesień w Stanach Zjednoczonych rocznie na temat spotkań z UFO, z kosmitami. Głównie osoby pod wpływem narkotyków. I kiedy policja przyjmuje takie zgłoszenie, czy idzie ktoś do prasy, no to wiadomo, że nawalił się. Tylko że w Stanach Zjednoczonych dziś narkotyki są traktowane jak nie wiem, u nas makowiec, czy jakieś ciasteczko, czy kanapka chleba. Tam naćpać się, no to, no, że tak powiem, szarą codziennością, więc nikt specjalnie do tego nie przykłada wagi. U nas, na szczęście w Polsce, tego nie ma. Specjalnie zostawiłem
książkę channelingową pani Bławackiej. Akurat ta jest w miarę rozumnie napisana, dobrze przetłumaczona, ale nie pamiętam tytułu. Miałem taką książkę w rękach, gdzieś mi z biblioteczki zaginęła, tej Bławackiej, dotyczącą, gdzie było słowo szanty. No powiedzmy, że takie rozdziały były tworzone. Nie wiem, czy to była wina tłumacza, czy to raczej była wina, znaczy nie wina, jakby treść tej książki była tak skonstruowana, czy powiedzmy zapis, że był to jeden bełkot. Tam z tego nic nie wynikało. I nie sądzę, żeby to była wina tłumacza. To po prostu tak zostało to przetłumaczone. No, channelingi są prostą drogą do opętań, proszę pamiętać. Ludzie w domach dla nerwowo i psychicznie chorych, no, w domach wariatów powiedzmy, też słyszą głos, ktoś im tam coś mówi, coś robią, wykonują. Prowadzi to do szaleństw, prowadzi to do psychiatry, który podaje kolejną działkę narkotyków, żeby się jeszcze bardziej człowiek doćpał. No, jest to droga donikąd. Pan Keshe channelinguje, proszę mieć tego świadomość, natomiast nie widać u niego znamion ćpania, picia, no, czy powiedzmy odlotów jakichś, natomiast jego porady duchowe nie powinny być w ogóle brane pod uwagę. No przynajmniej w 90%. Tam się trafia coś mądrego, ale latem 2016 roku nagrał film, ja go oglądałem, w którym no, ta jego duchowość z całym szacunkiem no, jest do podważenia zupełnie, bez podważania skuteczności tego typu urządzeń, jak magraf czy długopis. Proszę Państwa, no jeśli komuś dajecie tego typu urządzenia, czy produkujecie, przepracujcie w modlitwie odpowiednio też, żeby i organy, i ja jeszcze tu nie wymieniłem organów, narządów, tych wszystkich układów kostno-szkieletowych, układów obiegów i krążenia, wchłaniania, wydalania materii, energii z organizmów, także z samej duszy. Jeśli komuś dajecie, to pamiętajmy, żeby no, jednak przemodlić to, zanim komuś to damy, tak? Żeby to wszystko szło przez Boga, żeby nie mieć tego tytułu pomieszań, no powiedzmy w kolejnych inkarnacjach własnych dusz, czy gdzieś tam w tej wielowymiarowości całej istoty, ponieważ no, z wielu działań trudno się będzie wytłumaczyć. Proszę Państwa, mało kto analizuje, co się dzieje z działami organowymi. To są takie rury, powiedzmy metrowej czy dwumetrowej długości, które można kupić bądź sobie samemu wytworzyć, tam z różnych kryształtów, które powodują, że z nieba znika aluminium rozpraszane przez samoloty. No jest taka działalność, no nikt się do tego nie przyznaje oficjalnie, żaden kraj, ale ja sam widziałem, mieszkam na granicy polskiej z Czechami, gdzie samoloty latają i rozsiewają, tworzą taką szachownicę na niebie, rozsiewając tutaj drobne aluminium, no to wiadomo jest żadna ekologia. Powoduje to pewne przymglenia umysłu, pewne blokady czakramów ciała aurycznych, to z tego trzeba troszeczkę wychodzić. Jeśli są chmury, no to nie ma takich problemów. Jeśli jest pełne słońce, to człowiek nagle traci, ta percepcja się gubi gdzieś, tak? Gubi się taka przytomność decyzyjna na ten czas, kiedy to sobie tam po niebie gdzieś fruwa. I wymyślono ciała organowe, które, proszę Państwa, rzeczywiście powodują to, że aluminium znika, ale ląduje na działce, gdzie stoją te działa organowe w promieniu kilkuset metrów. No, dusze sąsiadów wówczas przychodzą do takiego pana z kłótniami, no wykłócają się, no bo chłopie, co ty robisz, tak? No nie tak to powinno wyglądać, nie powinniśmy mieć żadnych skutków ubocznych, negatywnych. Teraz tak, w magraf ja nie widziałem obecności
obecności, jeśli jest światło, a nie ma obecności istot jakichś tam astralnych. Natomiast tu mogą być. Ale możemy sobie to wymodlić w ten sposób, żeby takie długopisy zdrowia, czy nawet magraf, działały wyłącznie przez Boga. Jest to możliwe, aby to też, pamiętajmy, nie była różdżka czarodziejska, gdzie nasze życie zależy od tego, no bo stracimy kontakt wtedy z Bogiem, tak? Czyli ta dusza jakby przywiąże się do artefaktu, a nie do tego, żeby z Bogiem współtworzyć, czy jakby podążać drogą, którą Bóg dla nas, dla ludzi, dla dusz wyznaczył. No tak nie powinno być. Więc Boże Dawco życia, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem, prosimy o to, aby te długopisy zdrowia, zarówno magraf, jak i inne artefakty, które byśmy użytkowali, czy użytkujemy w tym domu, w naszym życiu, które polecimy do stosowania innym, aby one były bezpieczne, niewinne, aby były wyłącznie przez Ciebie, Boże, sterowane. Aby nie było tak, że ktoś się tutaj podpina, działa destrukcyjnie, przez to w jakikolwiek sposób, kimkolwiek to te osoby, dusze, istoty by były. Jakiekolwiek by miały intencje, oddajemy to, Boże, wszystko Tobie. Ale jeśli, Boże, Ty widzisz, że ktoś mógłby, miałby działać wedle woli Twojej przez te urządzenia na mnie, na moją duszę, na naszą istotę, byt, twór, lub na tych, którym to dam do ręki, lub tym, którym to polecę, to niech to będzie przez Ciebie na Twoją odpowiedzialność z pełnymi skutkami, z pełnymi konsekwencjami i wyłącznie też, aby służyło to wszystko dla najwyższego dobra. Aby wszystko działo się tak, Boże, jak Ty tego chcesz. Dziękuję.